spadł mi na beton z 3 metrów. Działa dalej. Śledzenie 42 km na godzinę. Najszybsze w tej klasie. Ekranik OLED, którego konkurencja nie ma. Hover Air X1 Pro. Dron, który obiecuje filmowanie wakacji bez nauki pilotażu. Wypożyczyłem go za własne pieniądze, by polatać w Norwegii i Turcji. Czy faktycznie działa? Już go zwróciłem, więc powiem szczerze. Odpowiedź Was zaskoczy, bo jego największa zaleta jest jednocześnie jego największą wadą. Porównam drona z konkurencją i odpowiem na najważniejsze pytanie. Czy dron wakacyjny ma sens, jeśli nie umiesz i nie chcesz uczyć się pilotować? Wydanie zbiorcze. Zaprasza Maciej Dzierżek. No i teraz pierwsza rzecz, która mnie najbardziej zaskoczyła. Ekranik na dronie jest tak oczywisty, że aż dziwne, że konkurencja tego nie ma. Monochromatyczny OLED i mini joystick. Brzmi super prosto, prawda? Wyobraźcie sobie, że 95% ujęć, które widzicie w czasie tego filmu, powstało bez użycia telefonu czy aparatury. Z kieszeni to wyjmowałem drona, a nie telefon. Jest to ogromna różnica w porównaniu ze wszystkimi konkurentami, których rozłożenie i ustawienie zajmuje chwilę. W dodatku trzeba poczekać na link między telefonem a dronem. Oba urządzenia rozstawić i przygotować, wybrać tryby itd. To czas, gdy znajomi zdążą się znudzić tym czekaniem na fantastyczne ujęcie. Z Hover Air po sekundzie od wyjęcia drona z kieszeni wybierasz tryb lotu i jego ustawienia, naprawdę zajmuje to sekundę. Dron dodatkowo ma diodę. Zielona pokazuje, że leci, a czerwona, że nagrywa. Dzięki temu wiesz, że albo dron jeszcze się ustawia, albo już kręci. Ekranik pokazuje co prawda podstawowe info, ale spokojnie, zdążysz zmienić tryby nagrywania, a jest ich niemało. Ustawisz odległości, na jaką dron ma odlecieć i wysokość tego lotu. Podstawowe informacje, ale w zupełności wystarczające. I w porównaniu z klikaniem na telefonie, to jest naprawdę magicznie proste i przyjemne. Oczywiście, trasy drona tak nie zaplanujesz, tylko szereg automatycznych trybów, idealnych na wakacje. Przejdźmy teraz do tego, co ten ekranik faktycznie kontroluje, czyli do systemu śledzenia. Jak pierwszy raz zobaczyłem zachowanie tego drona w powietrzu w trakcie śledzenia, byłem w szoku. Jest szybki, dokładny i dobrze trzyma prędkość. I, o ile dla moich spacerów ma to mniejsze znaczenie, to w sportach już tak. YouTuber DC Rainmaker przeprowadził test, który nazywa The Gauntlet. Tor przeszkód przez las i ostre zakręty. Hover Air przeleciał bez problemów i nadal mnie to zadziwia. Dlaczego jest tak dobry w śledzeniu? Jak to możliwe? Hover Air używa dwóch rzeczy: obrazu z kamery i danych z żyroskopów. Kamera widzi Cię i mapuje otoczenie. Drzewa, budynki, teren. Żyroskopy i akcelerometry mierzą przyspieszenie i kąty, o ile dron się przechyla, jak szybko się porusza. Te dwa systemy razem tworzą wytyczne dla lotu w czasie rzeczywistym. Efekt? Precyzyjne pozycjonowanie i to bez GPS-a, bo ten dron tego nie ma. Co oznacza, że działa także w lesie i w pomieszczeniach. I teraz coś, co mnie totalnie urzekło, kiedy to sobie uświadomiłem. Ten sam system sterowania działa na identycznej zasadzie jak roboty odkurzające. One też nie mają przecież GPS-a i używają kamer i sensorów do mapowania mieszkania. Te same zasady, ale jest różnica, bo odkurzacz działa tylko w 2D i na znacznie mniejszych prędkościach. Hover Air ma zadanie znacznie trudniejsze. Mój najdłuższy lot tym dronem w trybie autonomicznym to 14 minut i zostało jeszcze około 15% baterii. To był lot w Turcji, gorąco jak w piekle. Dron za mną, wysokość 2 metry. Szedłem sobie promenadą. Producent czas lotu na jednej baterii określa na 16 minut. Myślę, że realnie jest to jakieś 13 minut w nieidealnych warunkach, licząc różne starty, lądowania, zmiany trybów itd. Trzeba mieć dodatkowe baterie, na szczęście są małe i lekkie. Jeśli myślicie, że będę tylko się zachwycał tym dronem, to jest to mylne wrażenie. Jedną z większych wad jest to, że dron śledzi tylko osobę, która go uruchamia. Nie możesz przełączyć go w trakcie lotu ani na inny obiekt, ani na inną osobę. No można go oczywiście włączyć, ustawiając kamerą w stronę innej osoby, ale wtedy ma problem z rozpoznawaniem osób, a żeby nagrać proste wideo pomnika Kleopatry, musiałem w ogóle uciekać z kadru. Widoczki za to da się nagrywać tylko w bardzo statycznych ujęciach. Żeby nagrać coś bardziej sensownego, trzeba użyć telefonu. Zasięg przez Wi-Fi to jakieś 50 metrów. To nie jest dużo. Jak na drona wakacyjnego i bezobsługowego jest to stresogenne. Możesz co prawda dokupić urządzenie Beacon. Ma kolorowy ekran, na którym wyświetla obraz z kamery drona i rozszerza zasięg do kilometra. Ale kosztuje prawie tyle, co pół tego drona. I nawet z Beacona możesz zmieniać tylko podstawowe tryby w trybie autonomicznym. Pełna kontrola, potrzebujesz całego zestawu, Beacon plus 2 joysticki. I mamy wtedy cenę kompletu, która robi się gigantyczna. Dokładając niewiele, można mieć DJI Mini 5 Pro, który jest kilkakraz wyżej praktycznie we wszystkim, poza jednym, śledzeniem człowieka bez wyjmowania aparatury. Lećmy dalej do tego, co możesz faktycznie zrobić z tym dronem na wakacjach.
Sprawdzimy, jak tryby autonomiczne przekładają się na prawdziwe i wakacyjne zastosowania. Na pewno potrzebujesz różnorodności ujęć. Nie chcesz mieć 50 klipów z tym samym kątem kamery. Do tego wystarczy przecież telefon. Masz do dyspozycji aż 15 trybów. Każdy można jeszcze dodatkowo sparametryzować. Dron może lecieć za tobą, przed tobą albo obok. Może cię okrążać w prostym kółku albo w ruchu po spirali. Może też lecieć do góry z kamerą ustawioną na kręcenie widoczków albo z kamerą centralnie w dół. Są tryby, gdzie widok oddala się od ciebie, ujawniając tło. Jest też dolly track, ten słynny efekt z filmów Hitchcocka. A także dedykowany narciarzom i rowerzystom. Jest tego naprawdę dużo. Każdy tryb działa autonomicznie przez przyciski na dronie. Wybierasz, startuje, robi swoje i wraca. Zero telefonu. W teorii brzmi to niesamowicie. I tak jest. Efekty są szybkie i dość spektakularne jak na taką zabawkę i kompletny brak umiejętności w pilotażu. Jest jednak wielkie ale i to moje najważniejsze odkrycie z wakacjami z tym dronem. 90% moich ujęć to ja. Ja idę, ja jadę, ja stoję. To selfie dron i nazwa nie jest przypadkowa. Follow mode śledzi mnie, orbit okrąża mnie, hover panoramuje ze mną w centrum. Po tygodniu przeglądam materiały i myślę, kurde, no mam 50 ujęć, ale na wszystkich jestem ja. Jest to świetne może na content na Instagrama, ale do oglądania świata z powietrza to już mocno średnio. Trzeba wyjąć ten dron i sterować samemu, ale zasięg nie zachęca. Najlepiej byłoby kupić aparaturę. Sądzę, że dla rowerzysty czy narciarza, który chce siebie w materiale, w akcji, to jest ideał. Dla zwykłego turysty, który chce mieć różnorodność ujęć, na dłuższą metę tak sobie. Poza tą jedną wielką wadą, to mam jeszcze parę zalet. Na przykład odporność na wiatr. I ciężko w to uwierzyć, że taki lekki maluszek, bo waży tylko 190 gramów, tak dobrze sobie radzi. Ma poziom 5 odporności na wiatr i naprawdę lata stabilnie i wideo wychodzi dobrej jakości, zwłaszcza, że gimbal jest dwuosiowy, a nie trzyosiowy jak w dużych dronach. Co więcej, materiał, z którego dron jest zrobiony, jest niesamowicie odporny. Jest lżejszy niż włókno węglowe, ale elastyczny. Zgina się przy uderzeniu i wraca do swojego kształtu. Niestety miałem okazję to sprawdzić i to więcej niż jeden raz. Uderzył mi i w latarnię, i w drzewo. Od razu odcina mu silniki i spada na beton. Nie ma ani śladu i lata dalej. Spadł mi nawet z kilkunastu metrów na trawę i chwilę później znów latał. Naprawdę daje to dużo pewności w używaniu. Nie boisz się puszczać go blisko rzeczy, no bo wiesz, że przetrwa. Czego najbardziej brakuje mi w tym dronie? Większej elastyczności przy zachowaniu autonomii. Na przykład, dron potrafi polecieć 30 metrów w górę i nagrać widok dookoła. Fajne. Ale nie umie na przykład zrobić kółka w górze, jak już tam jest. Może się tylko obrócić wokół własnej osi. Albo mógł mieć tryb śledzenia, który zmienia swoją pozycję. Trochę niżej, wyżej, z boku, z tyłu. No nie, on stara się trzymać jedną pozycję. Można to zmienić z telefonu lub z beacona, no ale sam mógłby być bardziej kreatywny. Dla kogoś, kto nie ma wyobraźni albo czasu, bo znajomi go poganiają, jest to ograniczenie, bo nie wymyślasz ciekawych ujęć, tylko robisz to, co dron ma zaprogramowane. Zauważyłem też, że w nocy, gdy jest mniej światła, jakość obrazu znacznie się pogarsza. Ogólnie, jak na wakacyjne potrzeby, uważam, że obrazek jest świetny, no ale wieczorami już tak perfekcyjnie nie jest. Pojawiają się widoczne szumy. Do tej pory przeszliśmy przez funkcję tego drona. Teraz najważniejsze pytanie. Czy warto go kupić? Gdyby nie cena, już bym go kupił. To jedno z najbardziej zaskakujących urządzeń, jakie testowałem. Ale, zawsze jest jakieś ale. To nie jest dron dla każdego. Nadajmy mu więc trochę kontekstu, porównując go z konkurencją. Mamy DJI Neo, który jest znacznie tańszy, ma mniejszy sensor i słabszą stabilizację, jest wolniejszy, głośniejszy i nie ma ekranu. Na pierwszego drona spoko, ale nie ma startu do hovera. To może DJI Flip. Taki sam sensor, świetna jakość obrazu, trzyosiowy, lepszy gimbal, półgodzinny czas lotu, to też jest znacznie lepiej. No i ma znacznie lepszy zasięg, naprawdę można nim polatać. No ale jest głośny, nie ma ekraniku i do tego mimo składania jest jednak dość duży. Za to w cenie wypasionego Hover Air z dodatkami można mieć wspomnianego wcześniej DJI Mini 5 Pro. I to już jest inna klasa. Jednocalowy sensor, wspaniały obraz, bardzo długi czas lotu i ogromne możliwości. No, ale trzeba umieć latać i to jest trochę inny use case. Mamy też Hover Air X1 Pro Max. Jeszcze droższa wersja tego drona z jakością obrazu 8K i czujnikiem przeszkód z tyłu. Do kadrowania materiałów do 4K jest idealny, ale jak już profesjonalnie montujesz, to pewnie kręcisz też profesjonalnie, a Hover Air to nadal jest zabawka, do tego droga. Ale dziś ma premierę DJI Neo 2. W Chinach wyszedł tydzień temu i w naprawdę dobrej cenie oferuje drona autonomicznego z ekranikiem, z fantastycznymi możliwościami śledzenia, do tego z pełnym wsparciem aparatury DJI i nawet gogli do latania prawie FPV. Moim zdaniem ten dron odbiera sens kupowania Hover Air. Jeśli testy potwierdzą wysoką jakość obrazu, mimo mniejszego sensora niż Hover, to w zasadzie chyba nie ma o czym mówić. Może i jest głośniejszy, albo nie składa się tak sprytnie jak dron, który testowałem, ale bije go na głowę ceną.
tym, że ma GPS-a, radar, lidar i parę innych przydatnych funkcji. Ostateczna decyzja zależy od tego, do czego tego drona potrzebujesz. Na wakacje i bez pilotażu najlepszy jest Hover Air. Przynajmniej do jutra, gdy będzie można kupić DJI Neo 2. No bo on też pewnie spełni tą obietnicę, że nic nie trzeba umieć, by z wakacji przywieźć fajne wspomnienia utrwalone na wyjątkowych filmach. Jedyne co zalecam, nie uruchamiajcie tych dronów po raz pierwszy na wakacjach. Kilka przelotów przed wakacjami da wam pojęcie, jak szybko i daleko one latają, jakie mają możliwości śledzenia. To sprawi, że na wakacjach będziecie go śmiało uruchamiać i cieszyć się wolnym czasem i filmami bez strachu, że dron ucieknie albo wiatr go porwie czy tam w coś uderzy. Przyznaję, że sam jednak czekam na DJI Neo 2 i odpowiedź ze strony Hover Air, bo mam nadzieję, że bez walki się nie poddadzą. A skoro mówimy o dokumentowaniu wakacji, oprócz filmów z drona warto mieć też zdjęcia. W tym pomogły mi Ray-Bany Meta, dzięki którym mam więcej spontanicznych, autentycznych zdjęć niż kiedykolwiek. Jeśli chcecie zobaczyć, jak okulary z kamerą zmieniły sposób, w jaki dokumentuję życie, film o tym znajdziecie gdzieś tutaj. Dronem latał Maciek Dzierżek, a to było wydanie zbiorcze. Do zobaczenia!